Jak Ankara nadużywa systemu Interpol. W sierpniu The Stockholm Center for Freedom opublikowało raport o tym, jak turecki rząd pod przywództwem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana nadużywa systemu Interpolu. Rząd Erdogana wykorzystał międzynarodowy system policyjny, w tym czerwone listy gończe, Red Notice, aby ścigać przeciwników politycznych, których jedyną winą jest to, że go krytykowali. Podobnie nadużywał bazy danych skradzionych i zagubionych dokumentów podróży SLTD Interpolu, składając dziesiątki tysięcy zawiadomień dotyczących krytyków i przeciwników reżimu, którzy w wielu przypadkach nie wiedzieli nawet, że ich paszporty zostały unieważnione. Niektóre z tych osób utknęły na międzynarodowych lotniskach lub zostały zatrzymane, a w najgorszych przypadkach przekazane tureckim agentom i trafiły do tureckich więzień. Turecki rząd musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nadużywanie systemu Interpol do łamania praw człowieka, powiedziała dr Merve Arkaycı, dyrektor do spraw badań w Stockholm Center for Freedom. Zachęcające jest to, że sekretariat generalny organizacji podjął znaczące kroki w celu ochrony praw niewinnych ludzi i w wielu przypadkach zdecydował się odmawiać zatrzymań, gdy turecki rząd ścigał krytyków bez wiarygodnych dowodów popełnienia przestępstw. Raport rzuca światło na takie nadużycia, dostarczając informacji o tym, jak działają mechanizmy Interpolu i w jaki sposób Turcja nadużywała ich w różnych przypadkach. Raport kończy się kilkoma propozycjami politycznymi, mającymi na celu zapobieganie w przyszłości nadużywania tego systemu przez autokratyczne reżimy, które ścigają swoich przeciwników zarówno w kraju, jak i za granicą. W obliczu coraz częstszych prób nadużywania mechanizmów przez represyjne rządy, Interpol musi opracować nowe sposoby zapewnienia, że działa ściśle w granicach swojego mandatu i nie staje się wspólnikiem ponadnarodowych represji. Statut Interpolu wyraźnie zabrania interwencji i innych działań o charakterze politycznym, religijnym lub rasowym i wymaga, by współpraca odbywała się w duchu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stwierdza dr Kayicki. Badaczka uważa, że rządy państw demokratycznych mogłyby zapobiec nadużywaniu mechanizmów Interpolu poprzez sprawdzanie, czy dany komunikat jest zgodny z konstytucją organizacji. Powinno to być jej zdaniem działanie skoordynowane, przeprowadzane przed usunięciem danej osoby z kraju lub odmówieniem jej azylu albo innego statusu imigracyjnego, a komunikaty Interpolu nie powinny być jedyną podstawą działania.